Cześć! Welcome to Patient Polish channel where I post materials for Polish learners. You can practice your listening and reading skills here, as well as learn stuff about Polish culture. In the series called YouTubers but in Polish, I'm gonna be talking about English-speaking creators that I like and watch, but I'm gonna be doing this in my mother tongue, Polish. I was considering adding hard subtitles to this video so you can read while listening, but personally I find hard subs very distracting. You can, however, turn on the YouTube subtitles at the right bottom corner of this video. I've added the English subtitles as well. I apologize for any mistakes and unnatural expressions that I might have used. I'm not an English native speaker, but I've tried my best to translate the script of this video as close to the Polish version as possible. Hi, you've come to the right place. Here you can learn how to learn languages. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o kanale kanadyjskiego poligloty Steve'a Kaufmana. Steve dodał swoje pierwsze wideo na YouTube'a w 2007 roku, więc jest na tej platformie od ponad 10 lat. Na jego kanale można znaleźć przede wszystkim vlogi po angielsku, w których udziela rad, jak efektywniej uczyć się języków obcych. Czasem dodaje też wywiady z innymi poliglotami, takimi jak m.in. Luca Lampariello z Włoch, Richard Simcoe z Wielkiej Brytanii, Oli Richards również z Wielkiej Brytanii, czy Benny Lewis z Irlandii. Ale moje ulubione filmiki na kanale Steve'a to te, w których mówi w innych językach. Dzień dobry. Dzień dobry. Co słychać? W porządku, a co u Ciebie? Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Tak, o czym będziemy mówić dzisiaj? Steve opowiada też czasem o książkach, które przeczytał. W jednym z filmików polecił książkę niemieckiego psychiatry Manfreda Spycera. Polski tytuł tej książki to Jak uczy się mózg. Kupiłam ją po tym, jak Steve ją polecił i nie zawiodłam się. Bardzo ciekawa lektura. Ponieważ znam niemiecki, przeczytałam ją w oryginale. Książka jest bardzo gruba, ale autor zamieścił dużo wykresów i ilustracji, więc nie przerażajcie się jej grubością. Dowiecie się z niej, jak działa nasz mózg, jakie techniki wykorzystać, żeby efektywniej się uczyć i poznacie najnowsze wyniki badań naukowych z dziedziny neurologii. Steve sam też napisał książkę. Możecie ją znaleźć na Amazonie. Opisał w niej dokładnie swoją przygodę z nauką języków obcych. Ponieważ przesyłka książki z Kanady do Polski kosztowałaby prawie tyle samo, co sama książka, kupiłam wersję na Kindle. Oprócz kanału na YouTubie, Steve ma też bloga, którego znajdziecie pod adresem thelinguist.com. Dodaje tam bardzo ciekawe wpisy o uczeniu się języków. Steve jest również współtwórcą strony internetowej i programu do nauki języków obcych o nazwie Link. Z Link można korzystać na komputerze albo przez aplikację na telefon. Steve uważa, że najlepszym i najszybszym sposobem nauki języka jest nauka poprzez czytanie i słuchanie. Dlatego właśnie na ćwiczeniach ze słuchania i czytania opiera się ten program. Link działa na zasadzie subskrypcji. Można wybrać plan miesięczny, półroczny, roczny albo dwuletni. Steve mówi w bardzo interesujący sposób o nauce języków. Zawsze odwołuje się do swoich doświadczeń i używa metafor i porównań, które zapadają człowiekowi w pamięć. Jedna z tych metafor w szczególności mi się spodobała. Warto oglądać to wideo w całości, bo tutaj streszczę Wam tylko fragment po polsku. Steve porównał proces nauki języka do odwróconego kija hokejowego. Pierwsze postępy i osiągnięcia są jak krótsza część kija. Przychodzą szybko i stosunkowo łatwo. Gdy jednak opanujemy podstawy i czujemy się już w miarę pewnie z językiem, okazuje się, że przed nami jeszcze długa droga po dłuższej części kija. Krótka część kija symbolizuje więc poziom początkujący, długa to poziom średnio zaawansowany, a górna część to poziom zaawansowany.
Czasami mamy wrażenie, że mimo naszej ciężkiej pracy stoimy w miejscu i nie robimy postępów w nauce. Ta faza nazywa się fazą plateau. Uczący się języków czują się wtedy sfrustrowani i tracą zapał do dalszej nauki. Warto przypomnieć sobie wtedy tę metaforę i uświadomić, że po prostu jesteśmy na dłuższej części kija i cierpliwie wspinajmy się po niej dalej do góry. Steve często podkreśla, że naukę języków można rozpocząć w każdym wieku i nie trzeba mieć specjalnego talentu językowego. Jego historia jest na to idealnym dowodem. Mimo tego, że wychował się we francuskiej części Kanady i mimo lekcji francuskiego w szkole, do 17 roku życia nie nauczył się tego języka. Dopiero kiedy zaczął się interesować historią i kulturą oraz zaczął uczyć się z materiałów, które go interesowały, a nie podręczników, udało mu się opanować ten język. Dzisiaj Steve mówi po francusku, chińsku, niemiecku, japońsku, hiszpańsku, włosku, portugalsku, czesku, rosyjsku i wielu innych językach. Większość z nich zaczął uczyć się dopiero po 50. Ostatnio uczy się arabskiego, perskiego i tureckiego. Według Steve'a to, jak szybko opanujesz język, zależne jest od Twojego podejścia, czasu, jaki spędzisz na nauce oraz materiałów, jakie używasz. Jeśli chcesz i lubisz się uczyć języków oraz wierzysz, że Ci się uda, to spełniasz pierwsze kryterium. Masz właściwe podejście. Dodatkowo, jeśli uczysz się często i regularnie oraz używasz materiałów, które Cię interesują, a nie tylko nudnych podręczników, uda Ci się nauczyć każdego języka. Kanał Steve'a motywuje i zachęca do dalszej nauki. Polecam Wam serdecznie jego filmiki. Thanks for listening. Bye for now. Thank you very much for watching, and remember, be patient with Polish.